Dobra, zerknijmy. Jakieś może ciekawe tytuły. Przyłapali ich w lesie. Kontrole w lasach. Motocykliści złapani. W trakcie patrolu ujawnili grupę motocyklistów trawersujących. Pokonywać zbocze góry lub ścianę skalną w poprzek. No dobrze, więc trawersowali motocykliści. Co tutaj się stało takiego? Wjeżdżając do lasu pojazdem silnikowym, takim jak na przykład quad czy motocykl, łamiecie obowiązujące prawo. Poza tym, że niszczone jest w ten sposób środowisko naturalne, drogi leśne, to w lesie często nie jesteście sami, przypominają leśnicy. Oglądałem jakiś dokument właśnie o telefonach komórkowych i o tym, że one mają w sobie taki składnik, który nazywany jest neodymem. Postaram się to podlinkować tutaj pod filmem. Ten neodym jest wydobywany z bardzo głębokich jaskiń, które są bardzo wąskie i generalnie odbywa się to w tych krajach, gdzie panuje tam po prostu bieda i ubóstwo i ci pracownicy pracują dosłownie za kilka dolarów dziennie. Colton. 30 meters further down, at the end of the tunnel, we find the Colton diggers. W tych jaskiniach, w których wydobywają ten neodym, oni często bardzo giną. Tych zwłok bardzo często się nawet nie wydobywa. Oni po prostu tam umierają, jeden przechodzi przez drugiego i tak naprawdę wydobywają ten neodym, żebyśmy my tutaj rasa w krajach rozwiniętych, w krajach pierwszego świata, europejskich i amerykańskich, i żebyśmy my mogli sobie na przykład zapisać zdjęcie na telefonie, żeby ono nie przepadło, żeby ten neodym działał w tym telefonie, żebyśmy mieli pamięć. Więc tak naprawdę no, my jako ludzie żyjemy w strasznej ignorancji. Łatwo jest pokazywać palcami. Ten wegetarianin, który pokazuje palcem, no słuchaj, ty jesz mięso, ty jesteś taki i taki. No należy spojrzeć, czy ten wegetarianin na przykład nie ma butów ze skóry lub nie ma na przykład kanapy ze skóry w domu. Myślę, że każdy z nas ma w sobie jakieś takie cechy drobnej ignorancji, tak? Tak jak właśnie z tym telefonem. My nawet nie mamy świadomości, tak, że używając telefonów przyczyniamy się do śmierci czarnoskórych pracowników żyjących w ubóstwie gdzieś w Afryce. No nie wiemy tego, tak? Musielibyśmy się zainteresować. Myślę, że na każdej płaszczyźnie, naprawdę wielopłaszczyznowo jest to zjawisko takiej globalnej, zbiorowej ignorancji, która gdzieś tam występuje. Czy chociażby tak jak, no nie wiem, oglądanie na przykład filmów pornograficznych gdzieś tam przyczynia się do napędzania tego przemysłu pornograficznego, a jak wiemy, przemysł pornograficzny niszczy psychikę kobiet, młodych aktorek, które myślą, że to jest łatwy zarobek, które nie mają doświadczenia życiowego, nie wiedzą jak to wpłynie na ich zdrowie, nie wiedzą jak to wpłynie na ich mentalność i rozwój psychiczny z ubiegiem lat, na ich reputację i tak dalej. Też jest mnóstwo dokumentów, więc tak naprawdę na każdej płaszczyźnie życia, w każdym zakamarku moglibyśmy się zatrzymać i naprawdę znaleźć wiele punktów, w których każdy z nas, który się uważa za mądrą osobę, gdzieś tam oświeconą i tak dalej, osobę świadomą, myślę, że naprawdę wszyscy mamy gdzieś tam bardzo dużo w sobie takiej nieświadomej ignorancji, nie? No ale okej, czy to blokuje nas przed wskazywaniem ignorancji? Tutaj wracając już do tego artykułu, czy ta kwestia tej ignorancji jest czymś, co mogłoby zatrzymać nas we wskazywaniu błędów innych ludzi? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ my jako ludzie mamy pojmowanie linearne, tak? My analizujemy linearnie. To wszystkie bodźce, które do nas przychodzą, no tak naprawdę jesteśmy w stanie operować może 3 zmiennymi naraz, tak? Jeżeli mamy więcej niż 3 zmienne, no to gdzieś tam musimy się posiłkować jakimś zapisem na kartce. Jeżeli mamy przepisać kod blik, no to raczej musimy to zrobić bardzo szybko, bo gdzieś tam zaraz nam z głowy umkną te 6 cyferek nam umknie, tak? Także my skanujemy rzeczywistość, która nas otacza w formie linearnej, tak? Natomiast sama natura rzeczywistości jest taka, że my jesteśmy tu w środku, a ona z każdej strony w formie takiej kuli napiera na nas wszystkimi bodźcami, informacjami, falami światła, falami dźwiękowymi, więc nie ma nas co winić, że my mamy w sobie gdzieś tam zaszytą taką podświadomą lub bardziej świadomą lub nie ignorancję. No jest to po prostu normalna rzecz. Jest to normalna rzecz. My mamy ograniczone pojmowanie świata, tak? Umysł jest linearny. Rzeczywistość jest napierająca z każdej strony. To nie jest błędem, że człowiek się myli. Potrzebni jesteśmy sobie, żeby wskazywać sobie te błędy, tak? Więc tutaj wracając do tego artykułu, ci, którzy sprawują tutaj wartę w tym nadleśnictwie, pilnują, żeby natura i zwierzątka żyjące w lesie miały sobie spokojny i przystępny, miły, naturalny czas na rozwój i życie w swoim lesie. Podejrzewam, że oni, tak jak powiedziałem wcześniej, sami wiele rzeczy robią w swoim życiu niezgodnie z tym, co gdzieś tam ich sumienie mogłoby dyktować, gdyby znali realia rzeczywistości. Natomiast oczywiście oni są po to, żeby wskazywać, tak? Twój przyjaciel jest po to, żeby wskazać ci, co robisz źle.
Moje filmy są po to, żebyście wy wskazywali mi, co ja robię źle, tak? Ja to przyjmuję, bo ja nie wszystko po prostu widzę. I tak samo, jeżeli ja widzę coś w kimś, ale sam nie jestem najlepszym przykładem, to nie szkodzi, nie szkodzi. Mogę wskazać mu to i jak najbardziej, moim zdaniem, jest to coś godnego przemyślenia, tak? Może, żeby nie przesycać sobą i nie przesycać tak naprawdę natłokiem materiałów. Skończę już po prostu dzisiaj na tym wywodzie i damy sobie spokój na dzisiaj, żeby zachować jeszcze troszeczkę energii na następne dni. Dzięki bardzo, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!